Myślę, że tutaj już sporo powiedzieliśmy na temat kontenera od środka. No to teraz omówiliśmy dach, omówiliśmy ściany i z zewnątrz i w środku. No teraz spróbujmy porozmawiać o podłodze. I to, co Ty powiedziałeś, zapach ten, Tak. który czujemy. Ja mam poczucie, że w używanych kontenerach on jest podobny. Jeżeli coś drastycznego się faktycznie nie wylało, nie wydarzyło, no to ten zapach jest podobny i bym go raczej tak ocenił, że to jest zapach tego sklejka, tego drewna nasiąkniętego różnymi zapachami, ale to nie jest jakiś taki zapach, który mnie gdzieś tam odraża, tak? I mając tego typu podłogę, jeżeli ją ocenimy, stwierdzimy, że ona jest też w miarę dobrym stanie, na zasadzie, że nie jest, że tak powiem, ja nie mówię o powierzchownych zniszczeniach, no bo przetarcie i tak dalej tutaj nie są dla nas żadnym elementem, który powinien nas odstraszać, ale jeżeli ona nie jest dziurawa, jest stabilna, jest przykręcona, że tak powiem właściwie, no to można na niej bazować, tak? No dobrze, a takie uszkodzenia, które tutaj są widoczne, to znaczy powiedzmy, że tych kilka warstw, nie no pewnie jedną warstwa sklejki, która widać, że została, no uległa jakiemuś wykruszeniu, pewnie zerwaniu, może... Nie jest to element, którym powinniśmy się przejmować. Sklejka ma 28 mm grubości. Ona się składa z kilkunastu, może przesadziłem, ale z kilku warstw na pewno. I nie ma sensu tutaj jakby się przejmować tym, że jedna czy dwie warstwy zostały w jakiś sposób, nie wiem, przetarte, uszkodzone. Bo ja osobiście uważam, że podłogę kontenerową w używanym kontenerze należy zostawić. Bo jeżeli podejmiecie decyzję, żeby ją usuwać, to wygenerujecie mnóstwo czasu na ten proces. To nie jest łatwe. I teraz usunięcie tych płyt jest bardzo czasochłonne. To jest proces, kilka osób już sobie z tym chyba nawet pokazywało, jak to robi, jakie ma metody i tak dalej. Im głębiej w las, tym gorzej, że tak powiem. Bo nie ma tutaj tak, że odkręcicie sobie śrubki i zdejmiecie płytę. Musicie pamiętać, że te śruby są już zabrudzone bardzo, czasami uszkodzone. Więc jak już Wam się uda odkręcić te śruby, to czeka Was taka niespodzianka, bo ta sklejka od dołu jest pomalowana taką masą zabezpieczającą, która bardzo, bardzo dobrze skleja te sklejki od dołu. Tak? Więc jak będziecie chcieli, wydaje wam, odkręciliście śrubki, zdejmują płytę, nie. Teraz się będziecie męczyć z tym, żeby ją oderwać. Więc energię, którą na to stracicie, no można przeznaczyć na coś innego. I myślę, że wiele osób, które zaczęły ściągać podłogę, to po 2-3 płytach zaczęło się zastanawiać, czy to był dobry ruch. Nie? Ja uważam, że nie. Uważam, że jeżeli ta podłoga wygląda w miarę, to należy się skupić na tym, jak ją należy właściwie wyizolować i o tym będzie też w kolejnym odcinku, bo będziemy mówili o procesie izolowania kontenera podłogi również. Jedna ciekawostka, na którą warto zwrócić uwagę, zobaczcie, tabliczka kontenerowa. Kontener używany, który jest w złym stanie, kontener używany, który omawialiśmy, powinien mieć tabliczkę podobną do jego stanu. I ta tabliczka na pewno jest oryginalna, słuchajcie. A teraz Wam pokażemy tabliczkę, która jest dla nas trochę podejrzana. A dlaczego mówię o tabliczce? Bo na tabliczce macie datę produkcji kontenera. I tu w tym wypadku widzimy, że ten kontener jest z 2010 roku, tak? Czyli on ma ile? 14 lat. Tak jak mówiłem, kilkunastoletnie kontenery wyglądają tak, jak wyglądają. Znaczy po pływaniu na morzu, tak? No bo jeżeli to byłby kontener, który pewnie by gdzieś sobie stał w cieplarnianych warunkach, to by tak by nie wyglądał. No jasne, to on by wyglądał jak nowy, tylko może był bardziej trochę zmatowiony, patrząc na to, że ta farba jest takiej jakości, nie? A właśnie, jeszcze odnośnie tych uszkodzeń, jak one powstają? Bo to widać ognisko rdzy, ale czy to jest tak zawsze, że takie ognisko zaczyna się od jakiegoś uszkodzenia powierzchni farby, czy to jest tak, że to wyszło niejako ze środka? Uszkodzenia przetarcia, tak? Mhm. Okej, czyli zakładając, że tutaj raczej pewnie nic się nie działo, ta farba powinna wyglądać na całości w taki sposób jak tutaj, tak? Dokładnie. Gdyby nie było żadnych uszkodzeń takich mechanicznych. Dokładnie. Okej, czyli no to widać tutaj chyba, że te kilkanaście lat to jest nic, tak? Bo to jest farba, która poza tym, że lekko straciła pewnie swój blask, to ona jest cały czas skutecznie chroni powierzchnię. Dokładnie, ale kontenera. zobaczcie, jaka fajna ciekawostka, tu możemy sobie zobaczyć, jak wyglądała powłoka nowa, jak się zmienia ten kolor. Dlaczego? Bo to była naklejka, słuchajcie. I ta naklejka
pokazuje nam, jak ten kontener wyglądał. No tak, to jest jak równa wyjechał- powierzchnia. Tutaj wyjechał nie z jest tak, fabryki. że, nie jest tak, że to jest nowy kolor, czy nowa warstwa. Ale tylko... jakość tej powłoki tutaj jest taka sama, tylko jest po prostu, że ta farba straciła swój kolor, jakby tak, Na bardziej słońcu. zmatowiała na słońcu. No i co, przed chwilą Wam pokazaliśmy tabliczkę taką oryginalną na kontenerze, który miał 14 lat, a tutaj pokazujemy Wam tabliczkę, no, która wzbudza nasze takie zainteresowanie. Dlaczego ta tabliczka jest Nie w tym miejscu na przykład. chyba, Normalnie powinna chyba być. nowa. Chyba ktoś coś tutaj przy niej majstrował. Co zwraca naszą uwagę? No data produkcji, która jest na tej tablicy, że ten kontener prawdopodobnie, znaczy zgodnie z tą tabliczką został wyprodukowany w 2018 roku. Tak, jest 18. No wiecie co, jak zobaczyliśmy ten kontener, jego jakość, to jest chyba mało prawdopodobne. Takie rzeczy też się zdarzają. Nie mamy pojęcia, kto za tym stoi. Ale warto, znaczy powiem tak, to czy on ma 8, 16 czy 12 lat, to ma drugorzędne znaczenie. Pamiętajcie, żeby zawsze się skupić na tym, jak on wygląda w środku i na zewnątrz. To musicie ocenić. To ma znaczenie.